idziemy spać. Dobranoc, widzimy się jutro o 5 rano. Macie wstać. Czemu to tak się stało? Że dziura wypadła? Chyba tak. Niestety tak to jest, jak się przyjeżdża na takie jeździ po dziurach. Gdzieś tam się zawsze znajdzie jakiś słaby element. Słabszy. Dzień dobry w ogóle. Wstaliście? Gotowi? Patrzcie, że ja gotowa. Wymalowana. Wypuszczyło mi trochę lusterko. Jest całe takie brudne. A więc przeczytałam w wiadomościach, że wczoraj Bułgaria zmagała się z atakiem zimy. Potwierdzam, że tak było. Jakbyście narzekali na zimno, to jest zimno. A teraz do Grecji to chyba tak nie sobie wyobrażałam. Widzicie, może stąd takie wielkie korki, a też ktoś z Was, kto mnie mijał, jechał w przeciwnym kierunku, zrobił zdjęcie, jak stałam w korku, napisał właśnie, że tam przede mną były powalone drzewa od śniegu i po prostu była akcja ścinania tych drzew, więc jak jechaliśmy, to ja wiedziałam, że rzeczywiście było tak, że kurde, no, pogorszyłam sobie, że stały takie kikuty. Tak sobie pomyślałam, że może to, ale myślę sobie, takie drzewka, to takie cienkie były, to raczej niemożliwe, żeby taki bałagan zrobiły i korek, no ale widzicie, że jednak 53, jeszcze 7 minut mamy, więc powiem Wam, że ciężarówka na polskich blachach obok mnie jest. Taka moja obserwacja, zobaczymy, czy w Grecji się potwierdzi, ale jak byłam te 2 razy w Grecji, czy 3, no to mi się tak zdawało, że same polskie ciężarówki tam jeżdżą, szczególnie z Podkarpacia. Teraz, jak jadę, bardzo mało polskich ciężarówek. Ale zobaczymy to w Grecji. Może ja to w Grecji po prostu zawsze obserwowałam, a nie tak po drodze do Grecji. Zobaczymy. Poczeszę się troszkę. Ale jeszcze jest jedna rzecz. Ja tak strasznie pragnę kawy. Odkąd wyjechałam z domu, nie piłam ani jednej kawy w trasie. Nie kupiłam ani jednej kawy, bo po prostu nie miałam ochoty. Ale dzisiaj rano, powiem Wam, że dzisiaj rano potrzebuję. Może też widzicie przez to, że tak nie wstawałam aż wcześniej rano. Aż mam spać rano, może dlatego. Mam już tłuste włosy, a jak włosy są tłuste, to trzeba je czesać. Zauważyłam, że one dużo ładniej wyglądają, jak są takie czesane. Jak się ten tłuszcz taki ze swojego skalpu przesuwa na całą długość włosów. Także będzie jakaś stacja, ale to szybko aż tak nie będzie, to stajemy na kawę. Jeżeli chodzi o greckie autostrady, jakbyście kiedyś jechali, to się płaci kartą. Niestety karty paliwowe nie działają tutaj na bramkach. I Grecy podobno gdzieś czytałam, że mają swoje urządzenie do uiszczania opłat na bramkach. Natomiast ja po prostu jak jadę drugi, trzeci albo czwarty raz w życiu, to ja tego nigdy nie robiłam, więc takie coś. W ogóle nie pamiętam, że te światła były takie nietypowe. Z bramkami światła. Dobrze, jedziemy na kawę.
Przed nami piękna, zaśnieżona na szczycie góra. Przed nami kawa. W końcu pierwsza stacja. 2 godziny jazdy w kierunku Aten. Mam takie coś? Podwójne espresso. Teraz jestem zadowolona. Grecja, trochę jak Rumunia, jeżeli chodzi o psy. Więc widzicie, jakie tu jest schronienie dla pieska. No. 4,5 godziny jazdy mam, więc pauza. Przedtem wykręciłam 15 minut, teraz 30. Tak zatkało mnie to coś takie słodkie, co jadam z budyniem. Było bardzo tłuste też, że w ogóle nie jestem głodna, jestem przyjedzona po tym czymś, więc takie coś. Nie ma teraz jedzenia. Outlet, zakupy, tak? Nie, na pewno nie. A parking dla ciężarówek? Gdzie? Zamknięty? To mi się nie podoba. Nine. Tu miał być mój weekend. I co teraz? Zobaczmy, co tam jest. Można było wjechać na rondzie, wrócić na prawo, ale może nie. Nie tak to miało być, nie tak. Jak tam wjechali, wycofali, czy jak? I tak to czasami jest w trasie. Człowiek sobie zaplanuje, gdzie stanie, a dojeżdża tu remont w parkingu. Generalnie to mogę tutaj stać, tylko podjadę, bo tak, żeby było komuś z dystrybutora łatwiej wyjechać. Więc robimy to o tak. I tam sobie zakręt też ktoś bez problemu weźmie. O, myślę, że z jednej strony ja teraz będzie lepszy wyjazd, z drugiej strony a ja będę mieć ciszę i spokój. Czekajcie, trochę się odsunęłam od barierki. Tak odjeżdżałam, to przed do barierki wyjechałam, no. A po co barierki odjechałam, nie wiem. Ale dobra, zostanę tak, bo przecież jak będę blisko barierki, otworzę drzwi pasażera i wtedy sobie drzwi uszkodzę. Bo barierka jest nisko. No więc zostajemy już tutaj. Jest sobota, godzina 14. Więc całkiem dobrze ta trasa poszła. Restauracja i tak dalej, wszystko jest nieczynne, wszystko jest w remoncie. Nie ma też przejścia na drugą stronę. Tak na Google widać, że generalnie jest cały korytarz między budynkami, ale no wszystko jest w trakcie remontu, więc nie ma nic. Ale ja mam wodę, mam tutaj toalety, widać, że są nowe. Goście mówili na stacji, że jest też prysznic, więc myślę, że nie będzie problemu. Powiedzieli mi, że mogę bez problemu stać. Mam nadzieję, że jest bezpiecznie. Tego oczywiście nigdy nie wiadomo, ale czy są jakieś kamery, czy nie? Nie ma kamer. Jest jak jest, nie? To nie jest, nie wiem, jakaś Francja czy Niemcy, że tak czy inaczej wszystko będzie jeździć. Ja chyba byłam ostatnią ciężarówką na drodze. Tutaj już nikt nie jeździ. Tutaj Grecy świętują. Jest weekend. I tak trzeba. A co ja tu robię? Czemu ja tu pracuję? Czemu ja tą herbatę tu wiozę? W sobotę. Swoją drogą to targowałam ładunek do Madrytu, ale no ja wiedziałam o tym, że Ateny i Grecja jest generalnie ciężka wyjazdowo, no ale to też już bez przesady. Za 3300
Madryt 3300 km i prom jakieś 950 euro do Włoch. I wtedy zostaje na kołach 2300 z Bari do Madrytu. No i jeszcze wtedy trzeba dojechać do tego Patras. Więc gość mi dawał na więcej 3500. No ale to nawet euro za kilometr nie wychodzi. 19 ton to też dosyć ciężko jak na tandem już, więc no nic, zobaczymy. Może się poszczęści jakoś inaczej. Widzicie, miałam propozycję 300, 2 miejsca rozładunków, że mi trzeba było to może brać. I było 2000 km, no ale no nic, jeszcze gra nie jest skończona. Będziemy czaić. Powiem wam szczerze, że warzywa gotowe, mrożone jednak w ogóle są nieporównywalne. Patrzcie, jak szparagi wyglądają. Kiepsko to wygląda. No ale nic, przynajmniej mam jedzenie. Muszę przyznać, że już mam tak bardzo dość jedzenia z tej patelni, że stwierdziłam, że już po prostu dzisiaj tak to zrobię. Na deskę wyciągnę, chociaż na deskę. Już zgłodniałam mocno po tym słodkim rano. Ja teraz bardzo mało słodyczy jem. Więc jak zjadłam to słodkie rano, to mnie po prostu tak zatkało. Ale to też było wielkie, nawet jak na mnie. O, powiem wam, że te szparagi to straszne. Smaku nie mają w porównaniu do świeżych. No, konsystencja też pozostawia wiele do życzenia. No ale dobra. Się pasowałoby trochę auto ogarnąć, ale znając mnie, to ja dzisiaj po prostu będę leżeć i nic nie robić. Więc nie wiem, czy nawet się chcę oszukiwać, że niby chcę ogarnąć auto. Chciałabym, ale chyba nie dam rady. No dobra, zobaczymy. Do zobaczenia później. Zobaczmy, czy ale zgód. Trochę stanowi idziemy też jeszcze. Taka piękna pogoda, patrzcie tylko na to. Ojejku, co mi się podoba. I tutaj gaj oliwny. Dobrze, tutaj dobrze. Ktoś tu stanął za mną w nocy. Tu jest gut. Ale pachnie herbata. Co to za rejestracja w ogóle, patrzcie. Dobrze. No dobrze. Zobaczymy, czy jest prysznic, tak mówili. Ja specjalnie tutaj nie stałam, że jak ktoś będzie wyjeżdżać stamtąd, to żeby miał łatwo. Ale później dopiero pomyślałam, że w zasadzie tam jest przecież wszystko zamknięte. Nawet myśmy jechali, to jechaliśmy od razu tamtędy, nie? Więc tutaj bez problemu mogłam stać, bo miałam bliżej do toalety. Ale tam też jest mi dobrze. To w ogóle to dzień dobry. Idziemy na może kawę, jeżeli jest. Idziemy się kąpać. No ale patrzcie, że tam kierowcy jakoś wjechali na ten parking taki remontowy. Też o tym myślałam. No tu jest mi dobrze. Tam nie mają toalet chyba żadnych. Chyba. No i słuchajcie, okazało się, że nie ma prysznica. Fajnie, że kawiarnia jest otwarta. Dzięki temu mogę sobie wypić cappuccino, a później wezmę Freddo. Pokażę wam, o co chodzi z tym Freddo. Tak sobie pomyślałam, że pójdę na górę, może akurat. Czasami ludzie nie wiedzą, co jest na stacji, co czego nie ma. To jest inny standard, bo tu jest remont w trakcie, ale w ogóle nie jest zamknięte. Wszędzie można wejść. Nie wiem, gdzie to przejście nawet jest. Ja sobie każę, że przejdę na drugą stronę, bo nie ma problemu. Ciekawy w ogóle projekt, ale... A widzicie, jest przejście. Zapytamy po drugiej stronie. Może akurat będziemy mieć szczęście. Ogromna przestrzeń, co? Duże zaufanie dla ludzi, że zostawiają to otwarte. No niestety po tej stronie też nie ma. Nic, zostaje bańka, woda. Takie coś.
Ale przynajmniej mamy praktycznie czerwony dywan. Jesteśmy uratowani, bo tu jest woda. Śmieszne nie było. Widzicie, zawsze daję pół bańki na górę, ale zazwyczaj wtedy włosów nie myję. Dzisiaj chciałam sobie włosy umyć i nałożyć odżywkę i wiedziałam, że trzeba będzie dużo wody, więc wziąłam całą bańkę wody. No i widzicie, uważajcie. Całe szczęście nic się nie stało, ale wiecie, wystarczyło, żeby tym kranem mi to wpadło na głowę. Naprawdę nie jest śmieszne. Czasami się płakać chce w takich sytuacjach, że muszę takie rzeczy robić. XXI wiek i przy autostradzie, przy głównej trasie. Ostatnia stacja przed Atenami i nie ma prysznica. Sprawdzałam i było brak informacji, więc stwierdziłam, zawsze w Grecji jak stawałam przy autostradzie, to zawsze był ten prysznic. No i widzicie, no i dobrze mi się nie zostało. Po prostu jest mi bardzo smutno. Już po tylu latach pracy tylko na to mogę liczyć. W sensie, że kierowcy się po prostu muszą kąpać w takich warunkach. Wiem, że był czas przywyknąć i przywykłam. Ale po prostu smutno. Przejdzie mi, nie ma czego płakać, nie? Nieraz się tak kąpałam i wszystko było ok, ale chyba przez to po prostu, że mi się ta bańka głupia na głowę spadła. To oczywiście była moją winą, bo to było głupio tak robić, ale chodzi mi o to po prostu, że to nie jest wielki wyczyn, żeby przy głównej tarasie, przy Atenach nie mogło być po prostu prysznica na stacji dla kierowców. XXI wiek, naprawdę można takie rzeczy robić. Jak w takiej sytuacji w ogóle ktokolwiek może narzekać nawet na brudne prysznice, jak my już doszliśmy do tego w tym całym pokorzeniu, że cieszymy się, że w ogóle jest. Dzisiaj jest ciepło, po prostu mogłam się wykąpać, tak jak się kąpałam. Ale jak jest zimno, się tak nie da wykąpać. Dzisiaj człowiek po prostu idzie do najgorszej stajni, się cieszy, że w ogóle jest ta stajnia, w której się może wykąpać i jest ciepła woda. To nic nie jest sprzątane. Teraz patrzę na ten kran. No dobrze, że mi się nie wbił gdzieś w oko, albo w twarz, albo w nos. No więc mam dzisiaj taki plan,
To jest spaghetti ryżowe, dlatego jest takie ciemne, ale nie chcę go łamać. Ale chcę go zrobić w ogóle z passatą, taką domową. W tym roku pomidory są takie pyszne, słodkie. Ale żeby one mi się złamały, to tak troszeczkę stwierdziłam, że podgotuję w małej ilości wody. W sumie mogłam wziąć drugą ilość wody, skoro zamierzam tę wodę wylać. Blondynka. W każdym razie zmiękczę i wtedy wrzucę takie coś. Z mamą robiłyśmy ostatnio i są przepyszne. A później dorzucę do tego jeszcze łososia. Taki niedzielny obiad. No dobrze, tak to wygląda, ale wiecie co, tej wody tak mało zostało, że ja w sumie może tak to zrobię, że w ogóle od razu tutaj doleję. Woda gazowana, dlatego się pieni. W sumie niech tak się dusi teraz. Podam jeszcze sól. No dobrze, troszkę się to już podgotowało. Mojego łososia, którego sobie zrobiłam w domu. To jest surowy łosoś, którego zamknęłam próżniowo. Teraz to zrobimy. No i on teraz tutaj będzie sobie dalej dusić się. Swoją drogą jest gorąco tutaj. I wiecie co? Grzebałam dziś po schowkach, tam na dole. I znalazłam talerz, jakiś jeden stary talerz. Więc jestem uratowana. I będę musiała jeść już na tym. Wiecie na czym? Na patelni. No więc słuchajcie, tak wygląda nasze jedzenie dzisiejsze. Tu jest kawałek łososia. No i zakładam, że warzywa dzisiaj to są pomidory. Jakoś mi wszystkie warzywa, które miałam, to mi po prostu nie pasowały. Więc takie coś. Nie wygląda to pewnie zbyt ładnie, jak wam prezentuję, ale ten makaron od dołu jest troszkę skarmelizowany. I muszę wam powiedzieć, że pomidory w tym roku są naprawdę dobre. I powiem wam teraz tak, znowu oliwę dam. Specjalnie wcześniej nie dawałam po to, żeby teraz nie... Oj! Też się zagrzała. Jest strasznie gorąco. Teraz na koniec ją dam, ale tak wiecie, porządnie. Nie będę sobie żałować. No, więc czytałam dzisiaj taki komentarz na Instagramie o tym, że gdzieś tam przy jedzeniu, które wrzuciłam, właśnie jak tak robiłam, i ktoś tam powiedział, że to typowe polskie przyzwyczajenie, że kierowcy jedzą, gotują i jedzą w kabinie i jest to jakaś taka konsekwencja życia w dużej biedzie w Polsce. To ja muszę wyjaśnić, bo każdy międzynarodowy kierowca wie, który jeździ po Europie, że jedzenie po prostu w restauracjach przydrożnych w krajach zachodnich jest po prostu strasznie niskiej jakości. Tego nie da się jeść na stałe i być zdrowym. Ja zawsze wam przypominam, jak kupiłam Volviego i na początku nie miałam czasu na gotowanie i non-stop jadłam tylko w restauracjach, jak jeździłam po zachodzie. I ja po 3 miesiącach byłam tak strasznie... miałam bardzo dużo takich rzeczy jak tutaj, nie? Miałam po prostu na całej twarzy i na całej szyi. To wyglądało już tak strasznie, nic na to nie działało, że ja zrozumiałam, że to jest kwestia jedzenia. Że jedzenie po prostu w restauracjach jest na tyle syfskie, że po prostu nie da się na tym funkcjonować. Więc wróciłam wtedy do gotowania w kabinie, bardzo prostego. I w ciągu miesiąca ta skóra mi się całkowicie wyleczyła. Więc ja rozumiem, że są tacy kierowcy, którzy jeżdżą po krajówce, więc dużo mają jakiś tam dostaw. Zjeżdżają z autostrady i są na takich, powiedzmy, starych drogach, w sensie krajówkach, gdzie są restauracje, gdzie kierowca może zajechać i zjeść. I w Polsce ja też na zjazdach znam takie restauracje, gdzie jedzenie jest naprawdę wyśmienite. Jest bardzo dobrej jakości. Takich restauracji jest generalnie mało. Ale pamiętacie, że na czwórce, Jezu, nie kątach wrocławskich, tylko tam, gdzie jest Piomar, Rogów Opolski, nie?
Tam właśnie na zjeździe jest taka ta restauracja, ja tam zawsze pierogi jem. Ja tam potrafię wziąć 2 porcje pierogów na wynos. Oni nawet surowe potrafią dać świeże, żeby sobie gotować w kabinie. Ale takich punktów na trasie jest generalnie mało. I po prostu nie da się być zdrowym kierowcą bez nadwagi, bez jakichś problemów cukrowych, jedząc w restauracjach. Takie jest moje zdanie i go nie zmienię. A to, że w Polsce było dawniej bardzo biednie, to jest prawda. No i ta bieda nas nauczyła takiej zaradności. No i jesteśmy zaradni, nie? I potrafimy sobie ugotować w trasie. Nawet kierowcy, co w domu nie potrafią gotować, to w trasie potrafią gotować. To jest dopiero fenomen. Ale na pewno nie zgodzę się z tym, że to jest kwestia biedy. To jest kwestia przede wszystkim zdrowia. A jeżeli biedy, to w takim sensie, że gdyby przeliczyć, jakby kierowca miał zjeść śniadanie, obiad i kolację w restauracji, no to rzeczywiście na koniec miesiąca by się okazało, że cała jego wypłata idzie tylko tak naprawdę właśnie na jedzenie i tam z tego nic nie zostaje. Więc wiecie, też bez sensu. No i ostatecznie, popatrzcie, stoję teraz na weekend i tutaj jest tylko w tej restauracji. Tu jesteśmy na ostatniej stacji, dużej stacji, przy głównej autostradzie w Grecji, przed Atenami. Więc by się zdawało, że tutaj wszystko będzie tańczyć, śpiewać i tak dalej, grać, że tutaj po prostu będzie wszystko. No okazuje się, że zobaczcie, akurat stacja jest w remoncie i jest tak naprawdę tylko kawiarnia kawiarnia i jakieś tam słodkie przekąski i bułeczki i rogaliki. Natomiast do jedzenia jest tam jakaś taka burgerownia, ale fast foodowa. No jak ja mam iść po prostu na jakiegoś fast fooda, gdzie tutaj po prostu nikt nie zajeżdża praktycznie na tą stację, więc wiadomo, że to jest jakieś mrużone, stare jedzenie. Jak ja mam iść na mrużone, stare jedzenie, jak ja mam tutaj po prostu łososia, którego kupiłam sobie świeżego, zamroziłam, mam pomidory, pasadę pomidorową, przecier pomidorowy, które robiłam razem z mamą z pomidorów własnej hodowli, z ogródka własnego, więc jak takie jedzenie porównywać do jedzenia autostradowego? Wiadomo, że restauracje fajnie, by kierowcy tak mogli jeść, bo byłoby to dla nich wygodniejsze, mogliby się trochę zrelaksować zamiast gotować na pauzie. Natomiast po pierwsze, to jedzenie musiałoby być wyższej jakości, musiałoby być takie jak w restauracjach na zjazdach. Po drugie, musiałoby być tańsze jednak. A po trzecie, musiałoby być wszędzie tam, gdzie kierowcy stają. A my stajemy wszędzie, gdzie jest miejsce, bo miejsca generalnie brakuje. Ale to jest dobre. Ja wiem, że to nie wygląda, ale to jest genialne. Żałuję, że nie mam jeszcze kaparów do tego. Kapary albo anchois by pasowało. O, anchois by pasowało. Kapary też. No dobrze, jakoś ten dzień minął. Całkiem ostatecznie w miarę dobrze. Chociaż powiem wam szczerze, że dzisiaj mi jakoś tak, widzicie, po tym incydencie z bańką jakoś mi tak, wiecie, nerwy puściły. Dalej już wiecie wszystko. No więc w każdym razie później zjadłam i już było lepiej. No a teraz nic, tylko iść spać. W Grecji jest przepiękna pogoda. Generalnie niby jest tylko jakieś tam 20 stopni, ale odczuwalna była naprawdę dużo wyższa, taka po prostu idealna, optymalna. Jakbyście się wybrali na wakacje, to nie wiem jaka temperatura morza. Natomiast tak do życia po prostu idealna. Wieterek, jak sobie dzisiaj robiłam ten obiad, tutaj otworzyłam drzwi, bo było gorąco, to jak mi w kark i w plecy przygrzało słońce, to po prostu myślałam, że później będę mieć jakieś zaczerwienienia, takie przepalenia. Bardzo fajnie grzało słoneczko, więc przyjemnie. Natomiast są komary. Straszne komary. Wczoraj, dzisiaj już widzę, że znowu latają, ale już szybko zamknęłam kabinę i szyby. Wczoraj się nie spodziewałam, bo ja nie wiem jak w waszym regionie, ale na Podkarpaciu to już od kilku lat one są całe szczęście one są takie głupie, jakieś takie nieruchliwe, że je tak dosłownie można złapać, zabić. No więc na Podkarpaciu to ostatnimi laty już naprawdę nie ma komarów, więc ja to się w ogóle nawet odzwyczaiłam od komarów. No a tutaj taki atak komarów, więc nie wiem którędy, bo szyby szybko pozesuwałam w miarę. Czy one się już po prostu pochowały? Jak ja je zabijałam, to tak etapami wychodziły z dziur. W każdym razie wydaje mi się, że nawet przez moskitierę tutaj w tym Volvo wychodziły, no tam jeszcze jeden jest. Więc nawet i później szyber tak zamknęłam, bo cały czas wyłaziły i wyłaziły, bo były takie bardzo malutkie. No i
Moskitiera jest zasuwana i mi się zdaje, że ona po prostu tak po bokach, że tam była taka 2 mm przerwy i mi się zdaje, że tamtędy te komary wychodzą. Oż, pożarta jestem. No więc dzisiaj już kilka tutaj widzę, że lata. Zobaczymy, czy to są wszystkie, bo one lubią wyłazić później. Ale jestem zżarta trochę. Nawet w nocy się obudziłam, jakiś mi latał i musiałam jeszcze zabić. No nic, w każdym razie ja już się szykuję w miarę do spania. Chyba trochę w miarę odpoczęłam, więc tak sobie pomyślałam, że nie wiem, czy ja nie będę sobie częściej przyjeżdżać do Grecji. Rozmawiałam w piątek z dziewczyną z LKW Walter, która jest odpowiedzialna właśnie za Grecję i za Bułgarię. I mówiła, że ona prowadzi tutaj przewoźników w kółkach, więc ja wiecie sobie wzięłam taki ładunek z giełdy LKW Walter. Natomiast można też jeździć z LKW Walter na kółka. Można też na stałe, ale można tak wiecie, jedno kółko wziąć z LKW i wtedy się ma wszystko ogarnięte, więc to jest też bardzo fajne i powiem wam szczerze, że tak na ten zimowy okres z tym Volvegiem cały czas nie ma roboty. Widzę, że te windparki za bardzo nie ruszają, a te, które ruszają, to się okazało, że 8 tylko jeżdżą, 4+8 na przykład, ale nie 4+7. No i tak to jest z tym moim Volvegiem, że cały czas coś nie tak. Albo ładunek za wysoki, albo akurat cały projekt zrobiony na zezwolenia 4+8, a 4+7 nie i nie ma gdzie dopisać po prostu mnie. A specjalnie nikt nie będzie robić. Jakiś taki, widzicie, pecha mam z tym Volvegiem, więc trzeba po prostu im targać. Jak jest zima, do Grecji jeździć, ciepło, fajnie. Nie wiem, co myślicie o takich kółkach do Grecji. Jest to sprawa warta rozważenia. Zobaczymy. Teraz w każdym razie idę się myć, ale nie pod bańką. W sensie nad głową. I chcę spać. Do zobaczenia jutro. Taki jest ten ładny zachód słońca, widzicie? No, powiem wam szczerze, że nie wiem, czy widzicie, co ja tu robię. Widzicie, to jest guma do ćwiczeń, jakby co. Więc nie mam jeszcze wyczutej Grecji pod kątem bezpieczeństwa. W związku z tym, że to jednak jest kraj południowy, to z zasady po prostu zakręcę te drzwi. Natomiast tak czuję, że jest tutaj w miarę bezpiecznie. Ale tylko wyłącznie przez to, że jest to jednak kraj południowy, no to przekręcę te drzwi. Wiecie, o co chodzi? Tu są drzwi, tam jest hak założony i po prostu drzwi są przekręcone. Takie coś. Dzięki za oglądanie. Jeżeli podobał ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Graham Robinson, Adelmo Filo, Ariel Karp, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, DJ De Koning, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Dobos M. Tsaba, Ahmed Esmeroglu, Filip Bosanak,